Jak nie chcesz, żeby to Ciebie spotkało, oglądaj nasz odcinek. Ucieczka z headlocka. Zapraszam. Headlock, czyli trzymanie za głowę, to obok uderzeń najczęstszy akt agresji spotykany na ulicy. Dlatego bardzo ważnym jest, aby nauczyć się uciekać z tej pozycji. Headlock, czyli pozycja trzymania za głowę, jest zazwyczaj konsekwencją błędu, który popełniliśmy wcześniej. I kiedy będziemy mieli pozycję klinczu frontalnego i popełnimy błąd polegający na tym, że nasz bark będzie pod pachą napastnika, zamiast kontrolować jego klatkę piersiową, w ten sposób umożliwimy napastnikowi skręcenie się do nas tyłem i złapanie nas za głowę. To jest najczęstszy błąd, który skutkuje właśnie headlockiem. Jeżeli dopuścimy do innej sytuacji, na przykład stojąc z kimś i pozwolimy, żeby on po prostu złapał nas za głowę z takiego dystansu, kiedy jesteśmy w strefie naszego komfortu osobistego, znaczy, że nasza prewencja jest do kitu. Ale sprawę prewencji omówimy sobie w innych odcinkach. Pozycja klinczu frontalnego. Popełniliśmy błąd, przeciwnik skręcił się do nas, złapał nas za głowę. Pierwszą rzeczą, o którą musimy zadbać, to nie dać zgiąć się w dół, nie dać się zbyt mocno pochylić. Jeżeli do tego dopuścimy i przekroczymy pewien próg, to nie będziemy w stanie wyprostować się i odzyskać pozycji. Dlatego natychmiast, kiedy poczujemy ręce wokół głowy, od razu idziemy biodrami do przodu. Przez to, że moja kość biodrowa wypycha biodra napastnika, nie będzie on w stanie zgiąć mnie w dół. Nawet jeżeli będzie dużo większy i silniejszy ode mnie. Jeżeli będzie próbował to zrobić idąc do przodu, ja cały czas podążam za nim. Próbuj. Cały czas podążam za nim, utrzymując pozycję. Za wszelką cenę chcę utrzymać pionowy kręgosłup, wyprostowaną posturę. Jeżeli dopuścimy do tego, że przeciwnik zegnie nas w dół na tyle, że nie będziemy w stanie się wyprostować, nic nie uratuje nas przed tym, że przeciwnik będzie w stanie sprowadzić nas na ziemię i znajdziemy się w dużo gorszej sytuacji niż jesteśmy teraz. Jeżeli przeciwnik będzie pracował nad zakłóceniem naszej postury, musi to robić dwoma rękoma. Dlatego, że kiedy jego ręce są złączone, angażuje wtedy wszystkie mięśnie grzbietu, całe plecy do tego, żeby ciągnąć nas w dół. Pozytywnym dla nas jest to, że kiedy ma złączone ręce, to równocześnie nas nie bije. Jeżeli trzyma nas dwoma rękoma i próbuje ściągnąć w dół, to przez ten dany moment uderzenia nie będą wyprowadzone w kierunku naszej głowy. Zadbaliśmy o posturę. Nie daliśmy się ściągnąć w dół. Teraz przeciwnik może wpaść na pomysł, żeby zacząć bić. Jeżeli otworzy chwyt i zaczyna bić, musimy zabezpieczyć się przed uderzeniami. Czyli strzelamy ręką w okolice bicepsa i hakiem zaczepiamy dłoń o triceps napastnika. Teraz nie będzie w stanie dojść do naszej głowy, ponieważ zabezpiecza nasza kość ramienia i z drugiej strony nie będzie w stanie też wyszarpnąć ręki w tył, przynajmniej przez chwilę. Moją drugą ręką łapię wokół pasa i zamykam całkowicie jego rękę. Teraz już nie będzie na pewno w stanie wyszarpnąć ręki do tyłu, ani też dojść do mojej głowy. Kiedy będzie próbował się szarpać i wykonywać ruchy, próbując uderzyć mnie w głowę, ja w tym momencie zjeżdżam do jego nadgarstka. Próbuj. Zjeżdżam do nadgarstka. Trzymam ten nadgarstek i także trzymam drugą ręką cały czas wokół pasa w okolicy tricepsa. Przeciwnik będzie dalej próbował mnie uderzyć, wyszarpując rękę. Robi się przestrzeń między jego łokciem a tułowiem, co pozwala mi wsadzić drugą rękę i złapać za przedramię.
ściągam teraz jego przedramię do jego tułowia. Mam teraz bardzo dobrą kontrolę. Spróbuj uderzyć, wyciągnąć rękę. Jest to bardzo trudne. Teraz zaczniemy etap wychodzenia spod ręki, która trzyma naszą głowę. Mamy dobrą posturę, kontrolujemy rękę napastnika, uniemożliwiając mu wyprowadzanie uderzeń. Teraz możemy zająć się ręką, która trzyma nas za głowę. Łapiemy za nadgarstek i skręcamy naszą rękę, przytulając łokieć do tułowia. Tym samym ruchem dociskamy dłoń napastnika do naszej klatki piersiowej. Patrząc w sufit, poprawiamy posturę i zewnętrzną nogą robimy krok, otwierając jego bark. Jest bardzo ważny element, ponieważ teraz przeciwnik jest bardzo słaby i ciężko będzie mu utrzymać naszą głowę. Moja prawa noga, czyli ta, która znajduje się pomiędzy nogami napastnika i mój prawy kolec biodrowy, cały czas kontroluje biodro napastnika. Teraz nie poluźniając tego chwytu, czyli cały czas dociskając dłoń napastnika do mojej klatki piersiowej, robię krok w tył prawą nogą, lekko pochylając się do przodu, zaczynam wychodzić spod ręki napastnika. Cały czas trzymam jego dłoń przy mojej klatce piersiowej. I teraz zakładam dźwignię, lekko otwierając mu łokieć. Zaprezentujemy teraz to samo z trochę innego kąta. Kontroluję rękę napastnika, łapię, skręcając łokieć do tułowia, dociskam jego dłoń do swojej klatki piersiowej. Poprawiam posturę, robię krok na zewnątrz, cały czas dociskając jego rękę do mojej klatki piersiowej. Teraz cofam prawą nogę, pochyliwszy się do przodu, kontrolując cały czas rękę, głowa blisko jego ręki i zaczynam podchodzić, zamykając jego łokieć i zakładając dźwignię. Bardzo ważny element, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to przyciskanie dłoni napastnika do klatki piersiowej. W momencie, kiedy go otwieramy i nie będziemy kontrolowali jego dłoni, będziemy chcieli wyjść głową spod ręki, napastnik bardzo łatwo wyprostuje rękę i będzie nam uciekał. Żeby do tego nie dopuścić, musimy cały czas kontrolować dłoń, dociskając do klatki piersiowej i cofnąć prawą nogę, pochyliwszy się lekko w tył. W ten sposób całym ciałem kontrolujemy ruch ręki przeciwnika. On może używać tylko swojego tricepsa do tego, żeby otworzyć, wyprostować rękę. Natomiast nasze całe ciało zapobiega temu ruchowi, w tej płaszczyźnie ruchu. Krzysiek będzie próbował wyprostować rękę. Nie jest to możliwe. Musiałby samym tricepsem przepchnąć moje całe ciało. Teraz zaprezentujemy całą technikę. Po tym, jak wyjdziemy z trzymania za głowę, możemy albo próbować założyć dźwignię na staw barkowy, albo po prostu odepchnąć od siebie przeciwnika i uciec w drugą stronę. Kolejnym dobrym skończeniem jest przed samą ucieczką wykonanie kopnięcia w krocze. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę, uderzcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie o kolejnym odcinku. Do zobaczenia następnym razem.